Dobra. Zaczynamy kolejny remontowy odcinek. Właśnie mierzymy, ponieważ będziemy tutaj, jak nas nie będzie, Hami będzie nam kładł tutaj płytki. Już nam powiedział parę fajnych rzeczy. Przede wszystkim, ja myślałem, że po prostu położą na to, ale nie całkiem tak da rady. Znaczy da rady w większości, ale tutaj będzie trzeba coś wymyślić. Ze względu na to, że jak tu by nam podniósł na płytkę, mogłoby nam się wlewać do domu. I to był duży problem. Ale już powiedział, że ma na to pomysł, specjalnie przyjechał, żeby nam o tym powiedzieć. I dodatkowo wymyślili jedną fajną rzecz. Teraz wam pokażę. Nawet też czasem dobre pomysły wpada, całkiem przypadkiem. No zaskoczył mnie Piotrek dzisiaj, jak przyjechałam na pokazy. Tutaj mamy zadrżenie. To w ogóle Paweł myje auto, zaraz będziemy mieli, ten sobie kupił myjkę ciśnieniową, także się przydał do czegoś. Tutaj będziemy robić... Nastawię na 0,5. Tutaj będzie ten sam poziom. Tyk, 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 tyk. Aż dotąd, 3 metry. Tutaj oczywiście trzeba wchodzić do środka, także będzie... Tutaj będzie miejsce w dupę. Ale tu będą 3 metry na jakieś 2 metry. I to będzie po prostu idealne miejsce na jacuzzi. Tego jeszcze tu nie mamy. I że będzie idealnie to zrobione. Żeby w sezonie się pląkać do jacuzzi. Akurat będzie pod daszkiem, to będzie idealnie. Tak. Tutaj będzie trzeba troszkę naszych przedłużyć. Przedłużymy. Ale to nie będzie żadnego problemu z tym. No po prostu stwierdziliśmy, że ta przestrzeń do niczego nam się nie przyda. Totalnie. Tutaj żadne auto nie wjedzie. No nie masz szans, bo Mini Cooper by musiał być. A tą krową moją to ja ledwo na tej ulicy parkuję, jak dopiero pod domem. Także odejmiemy sobie te 3 metry miejsca na skutery i tak zostanie, i tak będzie idealnie. Jak Ala wróci, to będzie praktycznie gotowe, a później... A w ogóle jeszcze z kwiatkami wymyśliliśmy też dzisiaj coś nowego, bo byliśmy w sklepie ogrodniczym. Ze względu na to, że niektóre nam po prostu uschły, no bo się nie przyjęły. Niektóre się super przyjęły, a niektóre się nie przyjęły. I wiedzieliśmy takie fajne, takie coś, podobne mniej więcej, ale czerwone. To będzie czerwone, zielone, czerwone, zielone, czerwone, zielone. Ale to czerwone to tak brzmi, jakby to nie było ładne, a to będzie naprawdę to piękne. To piękne. naprawdę piękny kwiat. No. I dodatkowo zobaczyliśmy w ogrodniczym, że nie tylko nam kwiatki opadły. To jest drzewo chyba, które jest po prostu sezonowe. I tam w ogrodniczym też. Nie dość, że wszystkie te liście miały żółte, tak jak my, to tam też nie było żadnych kwiatków. Także po prostu tak jest, taki sezon. Ej, to jest fajne, jak to też to porobi. To jest takie satysfakcjonujące. No i tak, 3 osoby, jedna robi. Idealne. Majster. Kierownik budowy. I robot. Nie, ale super, nie? Mi się wydaje, ale że możesz całe zrobić ogólnie. Ej, fajne to. To by tak nie wychodziło, Piotrek, nie? Nie, mi nie wychodziło, właśnie Ala to lepiej robi. Zdecydowanie. Paweł już auto umył, to Ala teraz może podjazd. Ja muszę robić, to jest fajne. No i tak, Paweł, w robocie ciężko. Praca. Ale Nie ma lekko, ale robota idzie do przodu. Robota dobrze idzie. Nie przestawaj. Ale jeszcze troszkę. Ja zaraz przyjdę sprawdzić. Nie, tak naprawdę Ala mówi, że jej się to podoba. Że widzieć tym przyjemnym, by widać efekty. Co nie, Ala? Tak? Nie śmiej się dali, bo ci zaś będą... Pokażę wam miejscówkę nową, którą mamy do jedzenia. Przyjechaliśmy tu dzisiaj testować. Ceny mają bardzo dobre, bo kosztuje taki makaron z kurczakiem 6,50 dokładnie, 60 batów, 6,60 mniej więcej. Tutaj dodatkowo robią roti pyszne. Roti wam bardzo polecam w Tajlandii. Z bananem, z nutellą, to jest klasyk, ale ja wam bardziej polecam z mango i z nutellą. Przepyszny. A naprzeciwko naszej pralni, przyjeżdżamy prawie zawsze w naszej ciuły. Jesteśmy na Kamala teraz właśnie. Na tej ulicy tutaj po prostu można znaleźć wszystko, co potrzeba do szczęścia. Dzisiaj na skuterku, a nie samochodem. Musieliśmy pojechać na Patong. Właśnie musiałem jechać wysłać pieniądze na pomoc w załatwieniu właśnie tej wizy, którą wczoraj miałem załatwić, ale niestety było zamknięte Western Union. Ale dzisiaj już wysłane, także już czekam tylko, żeby mi wysłali wszystkie dokumenty, żebym mógł lecieć. I zostały nam tutaj praktycznie ostatnie 3 dni. 3 dni na Phuket, później jedziemy jeszcze do Bangkoku na 2 dni. Lecimy do Pekinu na 1 dzień, do Polski na parę dni. Zaczyna się podróż. Dokładnie nie wiem, kiedy ten film będzie publikowany, ale jak dzisiaj jest wtorek, to zostało się 13 dni do rozpoczęcia kolejnej podróży.
Bardzo będę zachęcał w każdym odcinku, żebyście śledzili tą podróż, ponieważ ta podróż będzie wyjątkowa. Będzie praktycznie 5 kontynentów, 4 miesiące i będę się starał robić daily vlogi. Będzie to na pewno bardzo, bardzo ciężkie, ponieważ dawno nie robiłem tak, że robiłem daily vlogi, żeby codziennie Wam coś publikować. Ale teraz będę się starał. Mam bardzo dużo pomysłów, dużo ciekawych kierunków i różnorodnych przede wszystkim, a to jest najważniejsze. Myślę, że będę zaczynał od razu, może nie pierwszy kraj, ale drugi kraj, drugi, trzeci, czwarty kraj, czy nie piąty, w sumie każdy kraj będzie miał coś wyjątkowego, ale będzie się zaczynała bardzo mocno ta podróż. Będzie intensywnie, będzie się dużo działo i zachęcam Was do oglądania. Będzie na pewno ciekawy. Siemanko, w kolejny dzień z obozu na Moi Camp w Tajlandii. Właśnie przyjechaliśmy z ekipą obozową nad Summit Viewpoint, czyli jeden z najpiękniejszych na pewno punktów widokowych w okolicach Phuket, bo od Phuket to zależy gdzie jesteście, ale trzeba jechać jeszcze za wyspą, jeszcze macie jakieś pół godziny, ale na pewno warto tu przyjechać. Tak samo można przyjechać tutaj pod namiot, zostać na noc i obudzić się z pięknym widokiem, tak jak byłem kiedyś Zalą. I teraz Wam pokażę na górze. Za wjazd do góry trzeba dopłacić 30 batów od osoby. Nie, sorry. Jak chcecie iść to jest 30, jak chcecie jechać to 90. Lepiej jechać, od razu mówię. No i tutaj kupujecie sobie bilecik właśnie za 90 batów, czyli za jakieś 10 zł. No taki samochodzik i Was wywodzi na górę, jak się zbierze cały. Byłem tutaj już naprawdę wiele razy. To w ogóle jaka na świecie się pogoda dała, to jest już znowu kolejny plusik, bo na Phuket było zachmurzone. Tutaj jest po prostu cudownie, ale to tak jest. Jak ktoś pomyśli, że właśnie sobie przyjedzie na Phuket, cały czas mu pada. O, to jest właśnie taka dobra sprawa, o której Wam muszę powiedzieć. Dobra myśl, bo dużo osób do mnie pisze: Piotrek, kurde, jak przyjadę na przykład we wrześniu, czy będzie pogoda, jak przyjadę w październiku, w listopadzie. Ogólnie wrzesień, październik, listopad to są najgorsze miesiące, na jakie można przylecieć do Tajlandii, a szczególnie na Phuket. No wtedy na Phuket po prostu pada. Ale co roku jest inna pogoda. Może być tak, że po prostu, wiecie, w październik cały będzie padało, połowa listopada już będzie super i później znowu będzie padało i tak dalej, i tak dalej. W tamtym roku, na przykład na Koh Samui, Ala tam była, lało cały czas, dzień w dzień, od rana do wieczora lało. Paweł był na Phuket, mówi super pogoda. Te miesiące są ogólnie odradzane, ale też możecie w tych miesiącach znaleźć najtaniej hotele. Teraz na przykład, dobra, no to jeszcze jest sierpień, połowa sierpnia, ale hotele kosztują 1/3 ceny tego, co normalnie kosztują w sezonie na przykład. To mimo tego, że macie loterię, czy będzie pogoda, czy nie, możecie dużo pieniędzy zaoszczędzić na hotelach. Serio. I to wiem na swoim przykładzie, bo jak są na przykład hotele, które na przykład gdzieś wynajmowaliśmy na Patong albo coś, ostatnio popatrzyliśmy, albo gdziekolwiek indziej, nawet w Bangkoku, na Pattaya czy gdziekolwiek, hotele są za 1/3 ceny. I to jest świetna, no to jest świetna promocja, tylko może być tak, że przyjedziecie do Tajlandii, a najgorzej jak przyjedziecie tu pierwszy raz, nie będzie pogody i zrazicie się niestety. A tak może się stać. A na przykład może być tak jak dzisiaj, czyli pięknie. Najlepsze jest to, że wejście tutaj jest tak tanie na ten punkt widokowy, że wiecie, jakbyście sobie chcieli zbutać, oczywiście Wam odradzam to kosztuje 3,30 zł, 30 batów. Wjazd na górę samochodem i zjazd w dół 10 zł. I tutaj macie jeszcze restaurację na górze, gdzie można się coś napić i tak dalej. No bardzo, bardzo warto. Ten widok tutaj to jest bezcenny. To jakieś kiczowate te zrobili pod Chińczyków pewnie. Ekipa się już przebiera. Zaraz będziemy robić tutaj trening. A w sumie taki bardziej rozruch poranny. Trening z takim widokiem też przyjemność. Znaczy każdy trening to przyjemność, ale dzisiaj podwójna.
kroczek mały, żeby dojść tym łokciem, nie? Dobra, szybciej. Kurwa, szybko. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Kurwa. Paweł, dawaj do gwiazdy. Albo do różowego serduszka. Nie, już mam tam zdjęcie dla Moni. Dawaj. Zrób sobie w gwiazdce. Eleganckie będzie. Eleganckie. Eleganckie. Tego typu. Dobra, jedziemy teraz do portu, bierzemy łódkę i płyniemy. Teraz zjechaliśmy na dół do takiego lokalnego portu. Znaczy portu, no, nie za dużo powiedziane. Po prostu można sobie tutaj wynająć łódkę. Na 13 osób zapłaciliśmy 3000 tajskich batów. Mamy ją na 3 godzinki. I po prostu popływamy, płyniemy do tej wioski na wodzie. I pokażę, jak pięknie tam wszystko wygląda. Ale tutaj już takie typowo lokalne klimaty. Właśnie śmialiśmy z Pawłem. Znaczy rozmawialiśmy na ten temat, że tutaj barany to im do domu muszą wchodzić cały czas pewnie. Że takie filmiki na internecie, gdzieś komuś baran przez środek domu przechodzi, a ludzie sobie śpią jakby nigdy nic, no pewnie w takich miejscach nagrywają. Taką łódką pływamy. Jednak nie ta łódka, jednak inna. Większą badają. Wyspa, na którą płyniemy, to słynna wyspa Jamesa Bonda, znana z filmu Człowiek ze złotym pistoletem. Oficjalnie nazywa się Koh Tapu i znajduje się w zatoce Phang Nga. Aby się tam dostać, można skorzystać z łódek, które płyną przez urokliwe dopływy rzeczne. Przepływając przez wąskie kanały otoczone mangrowcami, można podziwiać niezwykłe formacje skalne i egzotyczną faunę. Sama podróż łodzią stanowi niezapomniane doświadczenie, prowadząc przez jedne z najpiękniejszych krajobrazów Tajlandii. No i dokładnie to o to chodzi. O tą skałę, która wystaje. Kolejny punkt, gdzie płyniemy. Wioska muzułmańska na wodzie. No i tutaj częścią wycieczki też, jak się płynie na Tin Son Island, no to macie kajaki, wpływa się do jaskiń w środku. Możecie sobie zobaczyć. Każdy dostaje pana, który za was wiosłuje, później się oczywiście takiemu panu daje napiwek. Także jak ktoś będzie chciał jakieś wycieczki, zapraszam was serdecznie na Instagrama Polacy na Phuket. Będziecie mieli wszystko fajnie załatwione. Dopływamy już na wioskę na wodzie. Tutaj sobie zrobimy przerwę na obiad, bo niestety pogoda, patrzcie, ściana wody po prostu idzie. Tutaj i tutaj kolejna. Także będzie trzeba prawdopodobnie przeczekać. Ale to jest dość ciekawie, jest w ogóle duże boisko piłkarskie tam mają. Zresztą po co zaraz wam pokażę. Właśnie jak płyniecie na wycieczkę na James Bond Island, to macie tutaj przerwę na obiad. Można sobie pochodzić i pozwiedzać tą wioskę. Bardzo ciekawe miejsce. Tak samo można też ponownie tutaj przyjechać, Przemek był, i zatrzymać się tutaj na noc. Jest taki hotel czy hostel. Też ciekawie jest podobno, że rano o 6 rano wypływać gdzieś tutaj na wschód słońca, że pięknie wygląda. W wiosce Koh Phangi żyje około 1600 osób. Mieszkańcy tworzą zżytą społeczność, która mimo trudnych warunków zachowała swoje tradycje i styl życia przez pokolenia.
Ta muzułmańska społeczność istnieje tu od ponad 2 wieków, budując swoje domy na palach wznoszących się nad wodami zatoki. Spacerując po drewnianych kładkach odkryjecie szkoły, sklepy, a nawet meczet, wszystko unoszące się nad morzem. Jednym z najbardziej niezwykłych miejsc w wiosce jest pływające boisko piłkarskie, które stało się symbolem lokalnej determinacji i pasji. Tak wygląda. Niewiele tu żyje ludzi, ale podziwiam, no, żyć w takim miejscu, gdzie tylko dookoła jest woda. Paweł miał to szczęście, dostał jedyną koszulę, która została wyprodukowana. Elegancko, trochę za duży ten znaczek, mógł być tylko malutki. Ale też fajnie. Cała koszula taka, no. Może w przyszłym roku je zrobimy. To był prototyp typowo, ale materiał do poprawy zdecydowanie. Poci się? Właśnie zajebisty. Nie poci się? Naciągają tutaj. O! Które się poci. Dobrze wiedzieć. Ale w przyszłym roku je zrobimy. Dobra, idziemy zjeść zaraz. Zobaczymy, tu prawdopodobnie będzie bufet. O, patrzcie, tutaj hodują sobie rybki. Właśnie co później przeznaczone do jedzenia, no. Są jeszcze krewetki różne, to wszystko tutaj mają własne. Powiem wam tak, mimo tego, że ja tu byłem już tyle razy. Ja tak lubię tutaj przyjeżdżać. Ten cały klimat, te góry na wodzie i tak dalej, to jest tak niesamowite. Bardzo warto odwiedzić Tajlandię i zawsze będę zachęcał wszystkich moich widzów do tego, że jeśli mają taką okazję, to że warto. I to bardzo. Można tutaj z bufetu skorzystać za 300 batów. Oczywiście jak jesteście na wycieczce, macie to w cenie. Ale jak pójdziecie na własną rękę, tak jak my, to trzeba dopłacić. Fried rice, tutaj pad thai jest. Tutaj słodko-kwaśna ryba prawdopodobnie. Tutaj coś na ostro, chyba też ryba. Warzywka gotowane. Kurczak w panierce. I zupa ostra. No i tam jeszcze owoce, woda. Tutaj mniej przyjemny widok. No, ale tam jak sobie siądziecie, to jest całkiem ładnie. Dobrze ten wyjazd wyszedł. Moim zdaniem musimy zmienić koral właśnie na taki wyjazd. Bo to dużo lepiej wychodzi. A, nie tu, tam jest przejście w prawo. Wszędzie można kupić pamiątki jakieś. Ale jak jesteście na Phuket, no wiadomo, to możecie kupić, żeby wesprzeć tych ludzi tutaj z wioski. To jest bardzo fajne, oczywiście bardzo wam polecam, żeby wspierać domy na balach. Mega tanio perły można kupić. Tak, tutaj właśnie perły można bardzo tanio kupić. Co polecam, bo tu możecie te perły wszędzie praktycznie kupić. Możecie zobaczyć. Wszędzie tu macie. Tutaj dużo ludzi właśnie przyjeżdża kupować perły. No was też zachęcam. Wiadomo, takie rzeczy możecie kupić na wszystkich targach na Phuket lub gdziekolwiek w Tajlandii, bo to jest wszędzie praktycznie to samo sprzedawane. Ale kupując tutaj wspieracie lokalną społeczność, co jest bardzo, bardzo fajną rzeczą. Trzeba sobie pomagać. No i tak wygląda, patrzcie. Hamaki siedzą sobie cały dzień. Sieci rozplątywują. Tutaj sklepik lokalny. Pamiętajcie, że to będziecie chcieli sobie przyjechać kupić piwko, to nie jest taka prosta sprawa, ze względu na to, że to jest wioska muzułmańska. Jak wiadomo, w islamie to jest wszystko haram. Ale myślę, że znajdziemy jakieś miejsce. Jak nie, to po prostu jak będziecie... Ale jak zachodzi słońce, to nie widać. No tak jak chodzimy, zaglądamy tu troszkę po bokach. No to... niezły Bangladesz to mają w chałupach. Bardzo zwykłe, takie proste życie. O. Nie wiem, czy u was też się mówiło, na przykład jak gdzieś był taki, wiecie, mocny tym, że o, ale tu jest Bangladesz. I po tym, jak byłem w Bangladeszu, zrozumiałem, o co chodzi. Dosłownie, naprawdę dosłownie zrozumiałem, o co w tym chodziło. Trochę odpływ się zrobił.
No jak się odpływ robi, to zawsze wychodzi niezły syf. Ogólnie musicie wiedzieć, że o tym, że tutaj to Morze Andamańskie, Ocean Indyjski i tak dalej, to jest tak strasznie zasyfiony, że aż szok. O, pani sobie harknęła. Tutaj jakiś street foodzik, można sobie zjeść pewnie roti. Wiem, że wielu z was nie przekonują takie warunki do jedzenia i tak dalej, ale nic wam się nie stanie, można spokojnie jeść w takich miejscach. Hello. Jeśli ktoś z was będzie chciał, to zobaczy na własne oczy, będzie akurat w Tajlandii, no to dajcie znać. Wycieczka James Bond Island. Mamy ją u nas w ofercie i oczywiście dużo też innych. Mogę wam załatwić za bardzo dobrą cenę. Lepszą niż sobie nie znajdziecie gdzie indziej. O, nagrywałem się, zgubiłem. Jak gdzie chłopaki są. Patrzcie, jaki tu odpływ się już zrobił. Jakiś syf wyszedł. Idę, zaraz wam pokażę właśnie gdzieś to boisko, które tutaj mają do piłki nożnej. Hello. Jest. O, tu jest szkoła dokładnie. Dzieci tu mają szkołę. Tutaj jest jedno boisko szkolne, ale to nawet nie jest to boisko szkolne, o którym ja wam mówiłem. Aha, tutaj się typowo do szkoły wchodzi. O, tu pokażę wam właśnie, jak wygląda tutaj szkoła. Dzieci mają teraz spanie. Aha, wszystkie dzieci teraz mają spać, ale żadna nie śpi. O, jedna dziewczynka spała. Tam są starsze dzieci. Trochę tych dzieci tutaj jest nawet. Widzicie, dzieci w ogóle nie mają ławek. Ciekawe, jak wygląda życie w takiej wiosce. Oczywiście wszędzie musi być król i królowa. O, tutaj mają ławki już normalnie zrobione. Tablica. Tutaj też dzieci leżaczkują sobie, śpią. Kurczę, ale nie wiem, w którym dniu miałem wejść dokładnie. O, tutaj drugie boisko mają takie jakby do siatki. O no, i tutaj jest to boisko szkolne. Znaczy boisko szkolne, boisko do piłki nożnej. Boisko szkolne to jest ten taras. Zobaczcie. Że teraz mają siatki jakieś, bo nawet siatki w bramkach nie było. No ale za każdym razem jak woda, jak piłka wypadnie do wody, trzeba wskakiwać. Domek na wodzie. Fajne te dzieciaki. Tylko tak właśnie teraz rozmawiałem, że niestety jak takie dziecko się tutaj było. Nagmaj! Takie dziecko, no niestety, ale nie ma za dużych perspektyw. No bo co tutaj może robić w takim miejscu? Chłopaki mi teraz wysłali lokalizację, gdzie jesteśmy. Pytam się pani tutaj. Ona mówi tak, no skręć w prawo, w lewo, w prawo, w lewo, w prawo, w lewo i będziesz. Okej. Paweł, tym majtku pokładowy odwiązuj i płyniemy. Ty masz tutaj praktyki u pana? Za darmo na razie. Na razie za darmo, wiadomo, pierwsze 3 lata. Później coś tam będzie zostało 100 batów. Na miesiąc. Na miesiąc, wiadomo. No i odpływamy. Zarobisty dzień dzisiaj, bo naprawdę. Teraz płyniemy, 40 minut będziemy pewnie płynąć, może troszkę więcej. Uciekamy przed deszczem, bo ulewa idzie. Może nam się to uda. No i co, później wracamy, połowa. Zobaczymy, kto pójdzie na trening, to ktoś na trening. A wieczorem może jeszcze zaliczymy najlepszy beach bar na Phuket, czyli Café del Mar.
Zobaczymy, co na siebie działo. Ekipa jeszcze nie widziała, także fajnie jakby zobaczyli też. O ile pogoda dopisze oczywiście. Dobra, biorę się za montaż dwóch takich półek, które będą, tutaj będzie jedna, druga będzie trochę wyżej. Tam będą takie znaczki z YouTube stały, jakieś nagrody, jakieś ładne rzeczy. Będą dwie lampki z dołu, to są drzwi, które tu będą. Będą jakieś dwie lampki z tyłu, biurko, laptop i tu będę robił live'y. Takie fajne miejsce do tego. Dobra, najpierw zaczynamy, musimy wkręcić wkręty, żeby te zaczepy pod zasłony ogarnąć. Próba numer 1. Jakbyś się bliżej, wyżej, tu gdzieś? Wyżej. Nie, a tu miałeś trzymać to. Nie, lepiej bym tego sam nie zrobił. Szybko, nie mówię. Tyć! Czekaj, to jeszcze nie wszystko. Teraz ty możesz firmę budowlaną otwierać spokojnie. Spokojnie! Wykończenia. Nie na każdej budowie. Ja bym sam ten dom zbudował. Letko. Lekko! Że to takie proste jest. Trochę YouTube'a i można dom postawić, bez problemu. No, pierwsza wisi. Będą ładnie te właśnie jakieś tam znaczki stały. Plus dodatkowo coś jeszcze. Tu jeszcze druga będzie przywieszona oczywiście. Tu coś będzie jakieś świecące, coś, biureczko. Będzie ładnie. No i końcówkę dnia z ekipą spędzamy w Café del Mar, czyli w naszym ulubionym beach barze. Dzisiaj dodatkowo tu jest jakaś imprezka. Znaczy jeszcze nie teraz, to będzie później. Jeszcze mało ludzi, ale przyszliśmy na zachód słońca jeszcze tutaj. Co do beach barów na Phuket, to zdecydowanie Café del Mar jest najlepszy. Macie tutaj oczywiście restaurację też, gdzie można zapalić sobie sziszę i tak dalej, albo po prostu tutaj. Przeważnie tutaj no, jest DJ, tu są imprezki. No i tu jest druga część przy plaży. Tu są leżaki, też jest bar oczywiście, restauracja. Piękny zachód będzie dzisiaj. Warto było przyjechać. Właśnie teraz rozmawiam z chłopakami. Ile musi kosztować? To jest taka... To są dwie wille w sumie. Jedna jest właśnie bardziej na górze, druga na dole. Ile to trzeba mieć, kurde, hajsu, żeby mieć taką willę tutaj. Myślę, że to... O, 20 milionów złotych, jak nie więcej, 30 może. Nie wiem, ciężko powiedzieć, ale na pewno bardzo dużo. Teraz wam pokażę jeszcze, jak to wieczorem wygląda, jak się już ściemniło. Ładne kolorki są wszędzie. No pójdę do jutra. Fajnie, to jest na pewno miejsce, do którego bardzo warto przyjść. A jak jest jakaś impreza organizowana, tylko najlepiej płatna impreza, bo te darmowe to są... Na darmowe mało kto przychodzi. A jak są płatne, to zawsze jest dużo ludzi.
to jest zawsze tak fajnie DJ. Siemanko w kolejnym dniu. Dzisiaj jedziemy na parę nowych lokalizacji, parę nowych kondo, osiedli, w których będą mieszkania do sprzedania w naszej agencji w Twins Real Estate Phuket. Także serdecznie Was od razu zapraszam na naszego Instagrama. Jeśli ktoś jest zainteresowany kupnem lub wynajęciem też mieszkania, domu, zapraszamy serdecznie, pomożemy wszystko ogarnąć. I dodatkowo pamiętajcie to, że jeśli kupicie od nas takie mieszkanie lub taki dom i będzie to Wasz taki jakby domek letniskowy albo mieszkanie, to po prostu będziecie na przykład 2 razy w roku tutaj, a wreszcie czasu będziecie chcieli wynajmować, my oczywiście się tym zajmujemy. Nam oczywiście jest jakiś odpowiedni procent, który bierzemy za utrzymanie tego, ale cały czas taki dom albo mieszkanie na siebie zarabiają, także to jest całkiem fajna inwestycja. Także wbijajcie na nas, zapraszamy. No i teraz Wam pokażę, gdzie przyjechaliśmy i co będzie nowego, jakie będą nowe oferty. Dobra, jesteśmy tutaj właśnie w Erigan. Oni mają 150 projektów w Tajlandii. To jest kolejny projekt, który będzie dokładnie za miesiąc. Będą zaczynać budowlę. Powiedzieli, że 15 miesięcy zajmie cała budowa, czyli zakończenie projektu. Będą 3 budynki, ale tam to będzie typowo dla lokalsów, to będzie typowo taki jakby hotelowy. W tym budynku będzie można kupić mieszkania. Mieszkania będą od 28 metrów, czyli po prostu taki pokój hotelowy, do 47, gdzie będą 2 sypialnie. Idziemy właśnie teraz do showroomu, pokażą nam, jak mniej więcej będzie wyglądało. Dodatkowo pokazali nam jeszcze tam na telewizorach wszystko. To są panowie właśnie, którzy się tym zajmują. Znajdziecie tę samą ofertę u nas za parę dni na stronie i na Instagramie, także zapraszamy serdecznie. Możecie zobaczyć, jak to w środku będzie też wyglądało. Będzie taki jeden duży basen, będzie siłownia, restauracje, miejsca do posiedzenia. Tutaj też wszędzie na dole będą jakieś sklepy, parkingi. No i to się znajduje właśnie na Katu. Tutaj teraz jesteśmy, tutaj dokładnie, gdzie widzicie tą palmę, to tutaj powstanie ten projekt. Ile mniej więcej jest do Patong? Do Phuket Town stąd to mamy z 10 minut. Nawet chyba nie. 5 minut do Central Festival. Do Patong mamy z 10-12 minut do najbardziej imprezowej dzielnicy i do najbliższej plaży. Dokładnie. My jesteśmy teraz w centralnej części wyspy, dokładnie. Tu macie najbliżej, macie do Central Festival, jest mega No, blisko. 5 minut maksymalnie. Tesco duże, stacja benzynowa jest naprzeciwko. No wszystko jest dobrze ułożone mniej więcej. Dokładnie. I na pewno i przez to, że jest do plaży te 12 minut przypuśćmy, to dlatego jest dużo taniej. Tak. Bo jakbyś miał do plaży 2 minuty, to cena jest 2 razy większa od tej ceny, co teraz jest. Co do cen, to Wam za chwilę powiem mniej więcej, po ile są te mieszkania. No, ale musicie wiedzieć, że podobno 70% już jest wyprzedane z tego projektu. No. Dobra, idziemy teraz zobaczyć showroomy. Pokażę Wam zaraz, jak to będzie wyglądało w środku. Tutaj wszystkie te mieszkania, które są z tej strony, to będą właśnie jednopokojowe, a tutaj, które macie na rogach, to będą dwupokojowe. Dobra, wchodzimy do showroomu właśnie, żeby pokazać, jak będą wyglądały te mieszkania w środku. Oni powiedzieli, że w 95% będzie się to zgadzało z tym, co jest tutaj pokazane. Czyli będzie praktycznie identyczne. Okay, this one is the lowest. 26 square meters, which is I can say it's a big studio. Big studio. That have kitchen and Okay. have everything. Tak. And you Czyli can nie od see 27 czy 28, że powiedziałem. Tu macie taką małą kuchnię. when you see on the furniture with this Yes. blue tab, that means it's included. Okay. It's included, but this one not Not included. included, This okay. one included. No. No, yeah. Okay. No, to takie malutkie mieszkanko. Klimatyzacja, balkon będzie, tutaj łazienka. Bardzo ładna, nie ma co gadać. Jeśli ktoś będzie szukał typowo takiego mieszkanka, żeby przyjeżdżać na jakiś czas do Tajlandii na takie dłuższe wakacje, myślę idealnie. What will be the price for this one? Starting from 2.3 million Thai baht. Tak, czyli od 2,3 miliona tajskich batów. W przeliczeniu na złotówki około 250 tysięcy za takie mieszkanko. Około. Tak, i to jest freehold, czyli to kupujecie całkowicie na własność. Tu możecie zobaczyć. O, sorry.
Możecie zobaczyć właśnie, jak będzie wyglądało w środku. Ogrody tak będą wyglądały, baseny. Że bardzo ładnie to wygląda. Siłownia tutaj na dole, tak jak wam mówiłem, na górze być taka kawiarnia. O, i to jest to mieszkanie, w którym byliśmy. A nie, to jest jeszcze inne, to jest jeszcze podzielone. Tak, czyli tam będziemy zaraz. Tak, to jest dokładnie chyba to tutaj. Tak, to jest podzielone właśnie z one bedroom. And this one, also 28 square meters, but it will divide it into dining area, the kitchen, living area. Kuchnia, miejsce do posiedzenia sobie. No i macie osobno, że osobno tak jakby salon tutaj z telewizorem i osobno mała sypialnia oddzielona ścianką. No i do tego tutaj łazienka. From this one, what will be the price? Also, oh, this one is more expensive. This one will starting from 2.6. 2.6. Okay. That one come to 5.3. Yes. 2.6, no to macie 2,6 miliona tajskich bahtów, czyli możemy powiedzieć około 300 tysięcy złotych. 290, no jakoś tak. I też je kupujecie na freehold, czyli na własność. Tutaj kolejne 34 metry. Tylko to akurat zostało mi już tylko jedno ostatnie. Właśnie z widokiem jeszcze na ogród, także też fajnie. Tutaj taki salonik mały. Biuro, lub można zrobić po prostu pokój dziecięcy, taki też z małym łóżkiem. Malutka kuchnia, sypialnia i łazienka. Wszystko jest mocno popychane, ale powiem wam, że naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Tutaj na przykład, znaczy w wielu miejscach macie tak, że jeśli coś się buduje, jakiś projekt, to trzeba na początku wpłacić 20%, później po pewnym etapie kolejne. Z tym projektem wygląda troszkę inaczej. Tutaj wpłacacie tylko 25%, a resztę wpłacacie dopiero wtedy, kiedy już będzie skończone, sprawdzacie mieszkanie, odbieracie klucze i wtedy wpłacacie resztę pieniędzy. Także myślę, że to jest naprawdę bardzo, bardzo w porządku. Ja pierwszy raz słyszę o takim Ja czymś, też tak nigdy nie słyszałem. Petarda. Zawsze było, że wiecie, wpłacacie na przykład 20%, po 3 miesiącach czy 4 kolejne. No tak każdy projekt wygląda. Tutaj jest inaczej. Oni powiedzieli, że ten deweloper jest taki duży, że jemu nie zależy, Żeby budować z pieniądze ludzi, żeby budować właśnie. Żeby jak będzie gotowy, wpłacasz 25% na rezerwację, jak będzie gotowy, spłacasz resztę. Po sprawdzeniu, czy wszystko jest zrobione tak, jak ma być zrobione. To jest naprawdę ciekawe, naprawdę. Tutaj możecie zobaczyć właśnie, w którym miejscu dokładnie się znajdujemy. Here, Centralna część wyspy. center of Tutaj the whole. macie Patong dokładnie, tutaj Phuket Town. I wszystko. To Central Festival. Yes. It's like 5 minutes to Central Festival, yeah? Like Yeah, around- 5 to 8 minutes depending on Yes. the traffic light. Yeah, You of know course, the traffic yeah. light. So about 5 to 10 minutes, and you can see from here is the Entertainment. No, bardzo udane spotkanie. Nawiązaliśmy współpracę z ogromnym deweloperem. Właśnie pytaliśmy się, gdzie jeszcze teraz aktualnie mają swoje projekty. No tu mają parę w Bangkoku, mają jeszcze też na Pattayee. No i skupiają się tutaj właśnie na Phuket. Jutro pojedziemy z nimi zobaczyć jeszcze jeden projekt, który mają na Bang Tao. Totalnie przy samym gymie i obok plaży. No tylko tam ceny już są podwójne. Ale wiadomo, no Bang Tao jest bardzo drogie. Teraz idziemy na Kamala, pokażę wam 2 mieszkanka. Jedno jest właśnie w City Gate, tam gdzie już sprzedaliśmy parę mieszkań, gdzie no, pokazywaliśmy, że ale pokażę jeszcze raz. I jedno w The Ocean. To już jest ktoś po prostu chce sprzedać swoje mieszkanie. Także może ktoś będzie zainteresowany. To jest kawalerka, ale zaraz wam pokażę. Kolejna lokalizacja, kolejne mieszkanie Oceana. Tutaj w jednej z tych 3 wież. Kawalerka, na górze baseny tu są. Basen taki duży. Idziemy zaraz tam zobaczyć, to wam pokażę, tylko chcę wam pokazać, gdzie jestem. Tutaj dokładnie już się zaczyna Kamala. Centrum Kamali to jest przy głównej drodze. Od razu stąd macie, czekajcie, tu oczywiście tam zaraz zobaczę, z tego mieszkania też jest widok na morze, zaraz wam pokażemy, ale tu już od razu jest plaża za tymi drzewami, także bardzo blisko
Myślę, że jakieś, nie wiem, 5 minut się idzie. A do głównej plaży oczywiście trzeba kawałek dalej przejść 10 minut. Na dole pełno różnych sklepików. Będziemy. Tak, tutaj macie taką małą siłownię. Tutaj jest basenik. Poczekaj chwilę. Moment. Widok na morze, na Kamale. No i tutaj jest Kamala. No tutaj jakiś mały apartamencik od razu. Tu mają dobre apartamenty. Od razu wejściem do basenu. No i tak, i tu macie 3 budynki. Jeden, drugi, trzeci. No, tak wygląda. Tu lodóweczka, mała kuchnia. Łazienka. No i salon. No tak jest takie studio. Można powiedzieć, że Silvio, patrzcie. Widać kawałek? Widać? Widać. Nie można powiedzieć, że nie ma. Jest. Jest. To mieszkanie jest za 3 250 000 batów. Tylko to jest na leasehold, czyli to jest dzierżawa. Ile jeszcze? 22 lata? Jeszcze 22 lata, no i później się kontrakt o kolejne 30 lat przedłuża. No i ostatnią lokalizacją, którą wam dzisiaj pokażę, jest City Gate. To miejsce, gdzie też mam swój apartament. Tutaj te apartamenty schodziły nam w naszej agencji najlepiej. Pokażę wam najpierw siłownię, później baseny. Dodatkowo 2 baseny są jeszcze na górze, na dachach, plus restauracje. No i pokażę wam, jak wygląda mieszkanko. Tutaj mieszkania zaczynają się od 3800 do 4200, 4400, jakoś tak. Ale za 3800 to nawet nie wiem, czy one jeszcze są. Także lepiej liczyć coś koło 420 000 tajskich batów. Czyli to macie w przeliczeniu około 460-470 000. Tak wygląda siłownia. Naprawdę jest na czym poćwiczyć, jest dużo sprzętu. Szczerze, to jestem bardzo zaskoczony, że to jest taka siłownia, bo to jest taka, na którą normalnie byśmy mogli chodzić, żeby wykupywać karny i tak dalej. A ona jest po prostu darmowa dla mieszkańców. Jest tutaj 5 takich budynków. Tutaj dodatkowo macie jeszcze shuttle bus, który zawozi o wyznaczonych godzinach na plażę. Chociaż do plaży to tutaj jest 5 minut z buta. To myślę, że on nawet tu nie jest potrzebny. No ale jeździ. Jest piękna recepcja. Dodatkowo jest tu kawiarnia. Tutaj macie kawiarnię, tu jest jeszcze restauracja w środku. Kupiłem bagietkę. No, możecie zobaczyć, tak to wygląda ogólnie. No, kurczę, trochę jestem pod słońce. Tu jest główny basen. Dodatkowo basen jest jeszcze na górze na tym budynku i na tym. Bardzo wakacyjnie tu jest. No i dobra, już wam pokazuję, jak tu wygląda mieszkanko. To jest takie standardowe, łazienka. Tutaj salonik, telewizor. Tutaj kuchnia, ale to troszkę rzeczy jest jeszcze. Aktualnie ktoś tu teraz mieszka. Balkon i sypialnia. Bardzo dobra ze względu na to, że to jest na Kamala. Kamala to jest taka fajna, spokojna dzielnica. Do plaży 5 minut z buta. Do Bangtao 10 minut. Do Patong 15 minut. Lotnisko pół godziny. Naprawdę ja uważam, że Kamala to jest
nie wiem, czy mogę powiedzieć, że najlepsza dzielnica, bo według mnie tak, no bo tu mieszkam, ale na pewno jedna z lepszych logo. No i dobra, tyle by było w tym odcinku. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Do zobaczenia, prawdopodobnie będzie jeszcze jeden odcinek z Tajlandii, później wyjeżdżam do Polski, z Polski pewnie też coś i później parę dni może być wolnego, ze względu na to, że muszę nagrać parę dni do przodu i od września zaczynamy daily lub projektu vlogów. Zobaczymy, jak się to uda. 4 miesiące podróży, będzie co nagrywać, będzie co pokazać, będzie wiele różnych krajów. Spodoba Wam się na pewno. Także śledźcie na bieżąco kanał. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zostaw suba. Jest Was tu coraz więcej. Bardzo mnie to cieszy. No. I to było na tyle. Pozdrawiam serdecznie.